Czołem lakierniku! Witamy w kolejnym odcinku Kliniki Lakiernika. Jest ze mną Damian Orzechowski. Witam. Damian jest naszym technikiem i wraz z nim wykonamy projekt metamorfozy Suzuki Vitary. Mamy ze sobą nasz nowy produkt Bodyguard, o którym powiemy sobie troszeczkę później. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym kilka słów powiedzieć o samym samochodzie. Samochód przyjechał do nas kilka dni temu, no i mieliśmy naprawdę masę przygotowań, co możecie zobaczyć na przebitkach zrobionych telefonem. Damian, co musieliśmy tutaj zrobić? Jakie prace musieliśmy wykonać? Przede wszystkim masa maskowania, masa niewdzięcznej pracy oraz przygotowanie, matowanie i zeszlifowanie odchodzącego lakieru bezbarwnego. Tak, tego było dosyć sporo, zarówno maska, jak i dach. Odchodził tam lakier bezbarwny, także wszystko musieliśmy zeszlifować. Przydał się papier P180 oraz P240. Dodatkowo w trakcie oględzin samego auta zobaczyliśmy, że jest tutaj kilka wgniotek. Także co musieliśmy tam zrobić, Damian? Przede wszystkim oszlifowaliśmy to, rozszlifowaliśmy rysę i położyliśmy naszą szpachlę soft. Tak, szpachla soft, którą potem też zaizolowaliśmy naszym epoksydem CP394 i tak przygotowane auto jest gotowe na aplikację Bodyguarda. Przed samym lakierowaniem oczywiście samochód musimy oczyścić. W pierwszym etapie użyjemy CP011, czyli naszego zmywacza wodnego. W następnym etapie użyjemy CP016, wolnego zmywacza z silikonu. Upewnijcie się, żeby każdy element, każda powierzchnia była dobrze oczyszczona. Wtedy gwarantuje to nam dobrą adhezję i dobry wynik końcowy. Wypadałoby powiedzieć coś więcej o naszym bohaterze dzisiejszego odcinka, o Bodyguardzie, o naszym ochroniarzu. Jest to dwukomponentowa, poliuretanowa powłoka ochronna, występująca w kolorze czarnym lub transparentnym, czyli wersji do barwienia. Jeżeli chodzi o proporcje mieszania tego produktu, to mieszamy go w stosunku 3:1. Sam utwardzacz wlewamy do środka. Maksymalne rozcieńczenie rozcieńczalnikiem akrylowym to 40%. Jeżeli chodzi o dobarwienie, to barwimy od 7 do 10%. Wagowo wygląda to od 50 do 75 gramów. Uważajcie na to dobarwienie. Jeżeli przesadzicie, możemy mieć problem z kredowaniem powłoki. Jeżeli już mówimy o tym produkcie, o samej powłoce, mamy tutaj taki przykład, wcześniej wylakierowany, właśnie przy użyciu pasty Simplexa. Sama powłoka jest odporna na zarysowania, także mamy odporność mechaniczną oraz mamy odporność również chemiczną. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej informacji, sprawdzić jak dokładnie używa się tego produktu, to odsyłam Was do naszej karty technicznej, będzie zamieszczona w opisie tego odcinka. Dzisiejszy kolor beżowy wymieszamy za pomocą maszyny MC Mix w wersji przemysłowej i zaraz pójdziemy do lakierni, gdzie wybierzemy metodę aplikacji. Zapraszam. Produkt jest bardzo uniwersalny, jeżeli chodzi o narzędzia, których możemy użyć do aplikacji. Pierwszym z nich jest pistolet do konserwacji. Dysza 3.0, 4.0, spokojnie sobie powinny z tym produktem poradzić. Ciśnienie robocze, jakiego powinniśmy użyć, to 2.0, 2.2, będzie dobrze. Pistolet ten ma taką zaletę, że możemy go nakręcić bezpośrednio na butelkę i aplikować produkt bezpośrednio z butelki. Jest to bardzo, bardzo wygodna metoda. Następnym narzędziem będzie po prostu pistolet grawitacyjny, w szczególności zalecany, kiedy rozcieńczamy produkt. Produkt możemy rozcieńczyć aż do 40% standardowym rozcieńczalnikiem akrylowym.
Dysza 1,8 polecałbym jako minimum, ciśnienie 2,0 do 2 też z zupełności wystarczy. Ostatnią metodą aplikacji jest specjalny wałek, dzięki któremu nawet osoby, które nie mają u siebie w warsztacie pistoletów lakierniczych, czy generalnie sprzętu, dzięki któremu są w stanie pracować pod ciśnieniem, są w stanie aplikować ten produkt bez problemu, bezpośrednio na powierzchnię, bez utraty agresywności, jeżeli chodzi o strukturę powłoki. Bardzo polecam tę metodę. Jak widzicie, proces lakierowania trwa. Za moimi plecami właśnie Damian aplikuje Sealer 363. Z uwagi na liczne defekty na powierzchni tego samochodu postanowiliśmy zaizolować nieco powierzchnię, używając właśnie tego sealera. Ma on właściwości nie tylko promujące przyczepność, ale również antykorozyjne. Także mamy pewność, że nic się nie stanie pod powierzchnią. Stosujemy ten produkt w technologii mokro na mokro i w zasadzie po 20 minutach, nawet po jednej warstwie, możemy aplikować finalną powłokę. Sam kolor, jak widzicie, określiliśmy go jako pustynna burza. Możemy też dobarwić tym kolorem podkład i tak też zrobiliśmy, dzięki czemu zyskujemy na większej sile krycia. Ok, pierwszy etap już za nami. Mamy zabezpieczenie antykorozyjne i wzmocnienie przyczepności. Teraz czekamy około 20 minut i w technologii mokro na mokro nakładamy bodyguard. Wow, super to już zaczyna wyglądać. Damian, więc jesteśmy za etapem podkładowania za pomocą CP363. Co robimy w dalszej kolejności? W dalszej kolejności nałożymy pistoletem grawitacyjnym nasz bodyguard w rozcieńczeniu 40% z jedną pełną szczelną warstwę. Ok, używamy teraz pistoletu, rozumiem, grawitacyjnego. Jaką masz tam dyszę? Tu jest dysza 1,8. 1,8 i ciśnienie robocze jakiego użyjemy? 2 bary. 2 bary, super. No to w takim razie do dzieła. Jesteśmy po pierwszej warstwie. Czekaliśmy około 40 minut. Teraz nałożymy warstwę, która zapewni nam ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Użyjemy do tego pistoletu do konserwacji. Ostatnia warstwa nałożona. Czekamy 24 godziny do utwardzenia i widzimy się jutro. Damian, muszę przyznać, kawał dobrej roboty. Dziękuję. Super to wygląda. Wczorajszy dzień poświęciliśmy na ściąganiu papierów, ściąganiu taśm, także było trochę przy tym zabawy. Przy okazji dokończyliśmy kilka detali, które są bardzo istotne. Damian? Przede wszystkim na progi nałożyliśmy nasz czarny bodyguard. Jak możecie zobaczyć na wcześniejszych ujęciach, wyglądały źle, teraz wyglądają naprawdę dobrze. Tak, użyliśmy tutaj czarnego bodyguarda. Przy okazji zrobiliśmy to wałkiem. Wałkiem, który pokazywałem Wam we wcześniejszych etapach tego odcinka. I ten sam wałek użyliśmy również do polakierowania osłony silnika. Teraz jest ona w kolorze czarnym, no i prezentuje się znacznie lepiej. Przy okazji, jak już jesteśmy tutaj przy przodzie auta, małe detale myślę, że mają znaczenie. Także osłonka linki wyciągarki, tutaj polakierowaliśmy ten element czarnym matem w sprayu. Wygląda to znacznie lepiej. I Damian, jeszcze raz tylko powiem, no świetnie to wygląda. Słyszycie to? Tak, także ma chropowatość, agresywna powłoka. To właśnie mi się bardzo, bardzo podoba.
Jeżeli chodzi o samo lakierowanie, to zrobiliśmy je w 2 etapach. Na początku przy dużym rozcieńczeniu 40%, pistolet grawitacyjny, dysza 1,8, ciśnienie robocze 2,0. Wylaliśmy w zasadzie tu nie było struktury, wylaliśmy tą warstwę bodyguarda i dopiero następna warstwa już bez udziału rozcieńczalnika dała ten efekt chropowatości. Jeżeli chodzi o metodę nakładania, mamy tutaj w zasadzie matową powierzchnię. Jeżeli chcecie uzyskać połysk, to po prostu zbliżcie się do lakierowanego elementu. To by było w zasadzie tyle. Ja Was zapraszam na nasze social media. Jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy, żebyśmy zrobili, piszcie to po prostu w komentarzach na YouTubie bądź na naszym Facebooku. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Odsyłamy do innych odcinków. No i Damian, bierzemy tę bestię na zewnątrz. Czas ją wypchnąć i porobić kilka dodatkowych zdjęć. Cześć!